Jest nas coraz więcej, żyjemy coraz dłużej i mamy coraz większe potrzeby. Wraz z rośnięciem naszych potrzeb rośnie także zapotrzebowanie na energię potrzebną do ich zaspokojenia. Dlatego człowiek od początku istnienia szukał sposobów najbardziej optymalnego pozyskiwania energii. Na początku wystarczała nam siła naszych mięśni czy siła zwierząt, które wykorzystywaliśmy do pracy. Później przez około 500 000 lat pozyskiwaliśmy energię ze źródeł odnawialnych, czyli wiatru, wody, słońca i biomasy. I to właśnie biomasa była największym źródłem energii przez dłuższy czas. Wycinaliśmy drewno, aby spalić je i ogrzać siebie, a także pożywienie. A drzewa, które ścieliśmy, spokojnie sobie odrastały. I był to stan rzeczy, który mógłby się utrzymywać przez kolejne stulecia. Nie wynikało z tego żadne zagrożenie. Był to styl życia zrównoważony, ponieważ wszystko, co zużywaliśmy, natura oddawała nam z nadwyżką, tak aby kolejne pokolenia mogły z tego korzystać. Było tak dlatego, że populacja światowa była niższa, a także dlatego, że potrzebowaliśmy i zużywaliśmy o wiele mniej energii. Nazywam się Adrianna Gaja, a dzisiaj porozmawiamy o tym, co pcha ludzkość do przodu, a co stwarza dla nas wielkie zagrożenie. W roku 1760 w Wielkiej Brytanii rozpoczęła się rewolucja przemysłowa i wyznacza ona początek wykładniczego wzrostu światowej populacji, a także przewidywanej długości życia. W roku 1800 na Ziemi był nas raptem 1 miliard, a średnia przewidywana długość życia wynosiła zaledwie 29 lat. 100 lat później, w roku 1900, było nas nieco ponad 1,5 miliarda i przewidywano, że dożyjemy średnio 32 lat. Dzisiaj jest nas prawie 8 miliardów, a przewidywana średnia długość życia wzrosła do 72 lat. Ale nie tylko te dane rosną gwałtownie od początku rewolucji przemysłowej. Rośnie także zapotrzebowanie na energię, a także spalanie paliw kopalnych. I to właśnie paliwa kopalne grają dzisiaj główną rolę w pozyskiwaniu energii. Jest to święta trójka gazu, ropy i węgla. Te dobra stały się motorem ludzkiego rozwoju, od kiedy podczas rewolucji przemysłowej nauczyliśmy się wykorzystywać maszyny do produkcji zamiast ludzkich rąk. Cały nasz dzisiejszy dobrobyt zawdzięczamy właśnie paliwom kopalnym. Przez ostatnie 30 lat spaliliśmy ich więcej niż w całej wcześniejszej historii ludzkości. Są one wysokoenergetyczne, łatwe w przechowywaniu i w transporcie, a same w sobie nic nie kosztują. Natura wyprodukowała je dla nas miliony lat temu, a mamy z nich całe spektrum korzyści. Od 200 lat coraz mniej przemieszczamy się na piechotę i podróżujemy coraz dalej. Prężnie rozwinęła się turystyka. Między latami 1950 a 2018 56-krotnie wzrosła liczba turystów i obecnie prawie 1,5 miliarda ludzi podróżuje każdego roku. Najczęstszymi celami naszych podróży są kolejno Francja, Stany Zjednoczone, Hiszpania, Chiny i Włochy. Podróżujemy nie tylko na dalekie odległości, ale także na te mniejsze, na co dzień. Do sklepu, do pracy czy do kina. I już 1 na 7 mieszkańców Ziemi decyduje się robić to własnym samochodem, a w Stanach Zjednoczonych 1 na 2 osoby. W Stanach Zjednoczonych na 1 osobę przypada nieco ponad pół samochodu, co oznacza, że statystycznie 4-osobowa rodzina będzie posiadała 2 do 3 samochodów. Transportujemy nie tylko siebie, ale i dobra. Transport służy do dostarczania nam pożywienia, ubrań, elektroniki, w skrócie wszystkiego, co kupujemy. Dostawcy decydują się na dostarczanie nam dóbr na każdy możliwy sposób. Drogą powietrzną, morską, kolejową, a także transportem drogowym. Otworzyło to drogę do globalizacji handlu i teraz każdy w każdym regionie świata zna Coca-Colę. Levi's 501 to jeansowy klasyk. Każdy widział lub miał buty Adidasa, Nike czy Reeboka. Takich przykładów jest całe mnóstwo, więc może przejdziemy dalej. Postęp techniczny przyczynił się także do ulepszeń w produkcji żywności. Produkujemy więcej, szybciej i kosztuje nas to mniej. Dzięki szklarniom, które ogrzewamy całorocznie i transportowi pożywienia z dalekich krajów, możemy teraz cieszyć się świeżymi warzywami i owocami z każdego zakątka świata i o każdej porze roku. A przecież nie zawsze tak było. Następnym razem, podczas zakupów, zwróć uwagę na pochodzenie żywności na dziale ze świeżymi produktami. Bataty przyjeżdżają do nas ze Stanów Zjednoczonych, świeży imbir z Chin, a cytrusy i papryka z Hiszpanii.
To kolejne udogodnienie wynikające z użycia paliw kopalnych. Mamy teraz bowiem lepszy dostęp do żywności niż mieliśmy kiedykolwiek. Między latami 1961 a 2013 o 33% wzrosła średnia liczba kalorii dostępna dla przeciętnego mieszkańca Ziemi. Oczywiście niekoniecznie oznacza to, że wszyscy jemy o 33% więcej, bo dalej jest głód na świecie, a tymczasem mieszkańcy bogatych krajów marnują ogromne ilości jedzenia, ale o tym może porozmawiamy innym razem. Na masową skalę zaczęliśmy także produkować mięso i w ciągu ostatnich 60 lat produkcja mięsa urosła 5-krotnie. W samym roku 2018 wyprodukowaliśmy 340 milionów ton. I jeżeli zastanawiacie się, czemu ta waga odpowiada, to wyobraźcie sobie słynny Empire State Building z Nowego Jorku. Pomnóżcie jego wagę ponad 900 razy, a utrzymacie wagę mięsa, którą wyprodukowaliśmy w samym 2018 roku. Coraz więcej ludzi mieszka w miastach, a tam coraz mniej grzejemy drewnem, a coraz więcej gazem lub prądem, który jest wytworzony przy pomocy ropy naftowej lub węgla. Nie tylko ogrzewamy, ale latem ochładzamy za pomocą klimatyzacji, oświetlamy, korzystamy z urządzeń elektronicznych i ze sprzętu domowego, a także gotujemy żywność, a później przechowujemy ją w niskiej temperaturze, w lodówkach czy w zamrażalnikach. I robimy to nie tylko w naszych domach, ale także we wszelkiego rodzaju budynkach, w siłowniach, centrach handlowych, biurach, sklepach czy restauracjach. W dzisiejszym społeczeństwie prąd odgrywa niesamowicie ważną rolę i między latami 1998 a 2018 o 17% wzrosła liczba populacji, która ma do niego dostęp. I teraz prawie 90% populacji światowej ma dostęp do prądu. I jest to bardzo dobra wiadomość, bo prąd ułatwia nam edukację, rozrywkę, dbanie o zdrowie, poprawia nasz komfort życia i podnosi naszą produktywność. Energia elektryczna jest silnikiem napędowym naszej cywilizacji, umożliwiając nam inwestycje i innowacje, za czym idzie tworzenie nowych gałęzi przemysłu, a także rozwój ekonomiczny. Ekonomiczny rozwój i dobrobyt jest dosyć świeżym osiągnięciem ludzkości i jak na razie jest nierozerwalnie związany ze spalaniem paliw kopalnych. Statystycznie, im bogatszy jest kraj, tym większe będzie w nim zużycie energii na osobę. W dzisiejszych czasach bogactwo jest mierzone poprzez PKB, czyli produkt krajowy brutto. W skrócie jest to miara określająca, ile dóbr i usług zostało wyprodukowanych na terytorium danego kraju i w określonym czasie, gdyby dać im wartość pieniężną. Jest to miara coraz częściej krytykowana przez ekonomistów, bo jest niedoskonała i nie oddaje rzeczywistego dobrobytu kraju. Weźmy przykład ciasta, które kupione w piekarni policzy się do PKB, ale upieczone w domu już nie. Co roku obserwujemy przyrost PKB w naszym kraju i jest to ogólnie dobra wiadomość, bo oznacza, że produkujemy coraz więcej, czyli coraz prężniej rozwija się nasza gospodarka, czyli że stajemy się coraz bogatsi. Można postawić więc znak przybliżonej równości pomiędzy rozmiarem gospodarki, a zużyciem energii i spalaniem paliw kopalnych na osobę. Rozwój ekonomiczny, jakkolwiek pożądany, opierając się na spalaniu paliw kopalnych, nie może trwać wiecznie. Chyba się zgodzicie, że matematycznie i fizycznie jest niemożliwe założyć nieskończony rozwój, jeżeli opiera się on na skończonych zasobach. A tak właśnie jest z paliwami kopalnymi. Nie jest do końca wiadome, jak duże rezerwy nam zostały i już od lat 50. XX wieku próbuje się oszacować, ile zostało nam węgla, ropy i gazu. Ciągle jednak rośnie nasza zdolność wydobywania ich i ciągle odkrywamy nowe rezerwy. Na podstawie raportu z 2016 roku, przygotowywanego corocznie przez BP, opracowano dane pokazujące, ile zostało nam rezerw każdego z paliw kopalnych. I jest to 114 lat węgla, 53 lata gazu i zaledwie 51 lat, aż skończy nam się ropa naftowa. Jakkolwiek istnieje bardzo duża szansa, że te liczby się zmienią, to są one jednak niepokojące, bo pokazują, że być może już pokolenie naszych dzieci albo pokolenie naszych wnuków będzie musiało uciekać się do alternatywnych źródeł energii, jeżeli będą chcieli
mieć ten sam komfort życia, który my mamy dzisiaj. Nie jest to model życia, który opisałam Wam więc na początku filmu, kiedy paliliśmy drewno i nie zużywaliśmy więcej niż natura mogła wyprodukować dla następnych pokoleń. Tutaj musimy poważnie martwić się o to, co zrobić, aby przyszłe pokolenia mogły korzystać z dogodności, które Wam opisałam w tym filmie. Jest jednak inny, o wiele bardziej niepokojący problem wynikający ze spalania paliw kopalnych. W największym skrócie, spalanie paliw kopalnych powoduje wydzielanie do atmosfery jednego z wielu gazów cieplarnianych, czyli dwutlenku węgla. Przez ostatnie lata wydzielamy więcej CO2 niż natura jest w stanie pochłonąć. Przewiduje się więc wzrost średniej temperatury Ziemi. Globalne ocieplenie już daje nam się we znaki i potrzebujemy szybkiej reakcji. Nie jest ona jednak tak łatwa w świecie, w którym nasz dobrobyt zależy od spalania paliw kopalnych, a więc i wydzielania CO2. Niestety musimy działać bardzo szybko, bo nawet jeżeli odejdziemy od paliw kopalnych już jutro, to przez następne 20 lat globalne ocieplenie będzie się rozpędzać. Będzie coraz więcej susz, fal upałów, pożarów lasów, a niektóre tereny staną się mniej zdatne do zamieszkania. W skrócie, będzie nam się żyło o wiele gorzej. O dokładnych przyczynach i potencjalnych konsekwencjach ocieplenia klimatu, a także o tym, co dzisiaj nauka ma do powiedzenia na ten temat, zrobię jeszcze całe mnóstwo osobnych materiałów. Ale dzisiaj powiem Wam jedną rzecz. Globalne ocieplenie jest prawdopodobnie najpilniejszą sprawą w historii ludzkości, bo jeżeli zostanie kompletnie zaniedbane, jego konsekwencje wykraczają nasze najśmielsze wyobrażenia. Nic nie jest tylko albo czarne, albo białe, a paliwa kopalniane są naraz i białe, i bardzo, bardzo czarne. Z jednej strony pozwoliły nam na komfort, którego nie znali nasi przodkowie, z drugiej jednak strony, jeżeli nie odejdziemy od nich szybko, to nasz dobrobyt się skończy i to być może bardzo brutalnie. W opisie znajdują się źródła, którymi posłużyłam się do przygotowania tego materiału i gorąco zachęcam Was do spojrzenia w nie. Dziękuję Ci za obejrzenie dzisiejszego filmu. Z mojej strony to byłoby na tyle, a teraz kolej na Ciebie. Proszę, polub ten film, aby to mnie polubiły algorytmy i żebym mogła dotrzeć do jak największej ilości osób, a także jeżeli chcesz zostać ze mną na dłużej, to zostaw subskrypcję na moim kanale. Do zobaczenia za tydzień. Cześć!